bo na tyle są może. Również tutaj zobaczymy. Szanowni Państwo, ten samolot, dlaczego wygrał z Iskrą? Miał troszeczkę lepsze parametry. Tutaj należy obiektywnie powiedzieć, że był nieco szybszy od Iskry. No a poza tym podejrzewam, że też Rosjanie bardziej lubili Czechów niż Polaków. No ale tak czy inaczej, ten samolot stał się samolotem, podstawowym samolotem szkolno-treningowym w armiach Układu Warszawskiego poza Polską. Produkowany był do połowy lat 70., gdzie wtedy powstawała już konstrukcja nowsza, wspomniany przeze mnie L39. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że również powstała wersja jednomiejscowa Delfina, wersja akrobacyjna cywilna. Jest to taki ewenement, jest to takie troszeczkę, można powiedzieć, zaskakujące, że samolot bojowy przebudowali na wersję jednomiejscową akrobacyjną. Tutaj widzimy malowanie takim, jak latały w ówczesnej Czechosłowacji. Zdecydowana większość trafiła do polskiego lotnictwa, kilkadziesiąt egzemplarzy zostało wyeksportowane do Indii, gdzie piloci indyjscy bardzo sobie chwalili, bardzo sobie cenili, tym bardziej jak ją zestawiali z własną konstrukcją, która się nazywała Kiran, gdzie kadeci szkoły w Indiach uważali latanie na Iskrze za wyróżnienie, a na Kiranie za
No widzę. chwileczką scenariusz, co się tutaj będzie działo. Na początku startują alianci. Startują bardzo łatwo będzie takie malowania służące identyfikacji. Taką ciekawostką jest malowanie samolotu Pokazy 190. Otóż w czasie II wojny światowej pojawiły się podbił koniec samoloty odrzutowe na sensu Mielcu-62. To jest powietrze. Gdy ten samolot był na wysokości takiej operacyjnej, na której latał, kiedy pilot mógł wykorzystać pełną moc, ten samolot był bardzo groźnym przeciwnikiem, to podczas lądowania był bezbronny, dlatego że silnik odrzutowy ma bardzo dużą bezwładność i zwiększenie gwałtownych obrotów nie powoduje zwiększenia mocy. Trzeba było bardzo delikatnie operować dźwignią gazu, żeby zwiększyć moc. On nie pracował tak jak silnik błokowy. Widzicie Państwo, niektóre z tych samolotów już nie giną, już są uszkodzone, są rozstrzelane. Bardzo często zgłaszali zestrzelenie na podstawie widocznego dymu. Powolnie, nawet do tej pory trwają badania, są odkrywane archiwa przez historyków, przez badaczy zagadnienia. I okazuje się, że piloci, którzy zgłaszali wiele zestrzeleń, wcale kiedy zestrzeleń tak dużo nie mieli. Tutaj
przejdziesz? Ej,